Cześć, tu Ola i dzisiaj zabieram Was na zwiedzanie Aten. Zaczynamy z samego centrum miasta, czyli z placu Syntagma i kierujemy się do starej dzielnicy Aten, która nazywa się Plaka. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku zostawiliśmy pracę w Polsce i wyjechaliśmy w podróż z biletem w jedną stronę. Naszą podróż życia zaczęliśmy w Turcji. Aktualnie jesteśmy w Grecji. Dołączcie do nas w tej podróży. Dzielnica Plaka powstała tuż pod Akropolem, co zresztą sami możecie już zobaczyć. W czasach Imperium Osmańskiego nazywało się tę dzielnicę dzielnicą turecką Aten, natomiast później, w czasie wojny o niepodległość, tak samo dzielnica Plaka, jak i całe Ateny były tymczasowo opuszczone ze względu na walki, które się tutaj odbywały. Ponownie ta dzielnica została zamieszkana w czasach Ottona I. Dzielnica Plaka to są głównie takie wąskie, klimatyczne uliczki z pięknymi kamienicami. Część z nich jest niestety zniszczona i opuszczona, zresztą zaraz Wam pokażę tutaj. No i tutaj lokalny street art. Jeśli chodzi o street art, to pokażemy Wam później w innej dzielnicy, bo murali tutaj w Atenach jest naprawdę mnóstwo. A ten zauważyliśmy po prostu przypadkiem. Na samym skraju dzielnicy Plaka znajduje się część dzielnicy nazywana Anafiotika. Pierwsze domy tutaj powstały za czasów Ottona I. Żeby usytuować to w czasie, to było od lat 30. do lat 60. XIX wieku i przyjeżdżali tutaj mieszkańcy wyspy Anafi, dlatego że oni właśnie zajmowali się renowacją pałacu Ottona I. To byli głównie ludzie pracujący na budowie, stolarze, którzy zajmowali się odnowieniem Pałacu Królewskiego. Natomiast tutaj właśnie w tej części dzielnicy Plaka budowali swoje domy i budowali je w ten sposób, żeby przypominały te domy, które zostawili na swojej rodzinnej wyspie Anafi. Stąd też nazwa tej części dzielnicy, czyli Anafiotika. I te domy wyglądają właśnie tak, że są bardzo niskie i są całe białe, co sprawia, że to jest wyjątkowa część tej całej dzielnicy Plaka. Na dodatek, tak jak pewnie widzicie za mną, ta dzielnica położona jest już najbliżej Akropolu, jak tylko się da. Z dzielnicy Plaka idziemy jeszcze na chwilę do dzielnicy Monastiraki, gdzie tuż obok stacji metra znajduje się Phli Targ. Można na nim kupić właściwie wszystko, dlatego też nie trudno odnieść wrażenia, że ten Phli Targ powstał specjalnie dla turystów, aby mogli kupić ubrania oraz pamiątki z Grecji. Jednak to, co jest na tym targu najciekawsze, to część, w której znajdują się starocie. Można tam kupić zastawy stołowe, naczynia, stare zegary, monety, meble, a nawet instrumenty. Jeśli chodzi o tę część dzielnicy Plaka Anafiotika,
to mamy taką refleksję, że owszem, jest to bardzo ładna dzielnica i te białe domki, to wygląda przepięknie, ale dochodzi tam do takiej sytuacji, że turyści robią sobie sesje zdjęciowe przed tymi domami, a pamiętajmy, że tam ciągle ktoś mieszka, to są dla kogoś domy, więc sytuacja, kiedy ktoś rozkłada wszystkie swoje rzeczy na cudzych schodach i przed cudzymi drzwiami po to, żeby sobie zrobić ładne zdjęcie z białą ścianą albo z białymi schodami, no jest bardzo, bardzo nieciekawa. Wydaje mi się, że ludzie, którzy tam mieszkają, muszą być bardzo zirytowani i zmęczeni tą ilością turystów. Wiadomo, że turyści tam będą tam przychodzić. My sami przecież tam byliśmy i też robiliśmy jakieś zdjęcia, no ale sytuacja, kiedy ktoś rozkłada wszystkie swoje rzeczy na cudzych schodach i pozuje przed drzwiami czyjegoś domu, jest już skrajna i naprawdę nieciekawa. Wyobraźcie sobie, jakby to wyglądało z waszego punktu widzenia, gdyby ktoś przed waszym domem robił sobie sesję zdjęciową i na waszych schodach pozował do zdjęć. No, myślę, że każdy czułby się trochę niekomfortowo i tam jest dokładnie tak samo. Także miejsce ładne, ale troszeczkę już zadeptane. Niedaleko dzielnicy Plaka znajduje się wzgórze widokowe Areopagus, czyli wzgórze Aresa, z którego jest ponoć ładny widok na Akropol. Ponieważ jest blisko, to idziemy zobaczyć i chcemy zobaczyć w sumie, jak wygląda Akropol. Akropolu dzisiaj nie zwiedzamy, zostawiamy to na inny dzień, także dzisiaj zobaczymy tylko, jak to wygląda z punktu widokowego. Na punkt widokowy jeszcze nie weszliśmy, ale już tutaj po drodze mamy całkiem ładny widok. To jest właśnie Akropol. Wygląda o wiele lepiej niż z dołu, gdzieś tam ze spaceru po dzielnicy Plaka, także zobaczymy. Powinno jeszcze wyglądać lepiej, jak już wejdziemy na punkt widokowy. To jest taki punkt widokowy trochę dla leniwych, dlatego że on nie jest położony wcale tak wysoko i naprawdę bardzo łatwo jest tutaj dojść o własnych siłach i wejść na górę. Nie tylko mamy tutaj dobry widok na Akropol, ale też w ogóle na całe miasto, na całe Ateny. I tak jak mówiłam, tutaj jest naprawdę bardzo łatwo wejść samemu, także jeżeli nie macie siły wchodzić na jakieś wyższe punkty widokowe, to na ten tutaj Areopagus na pewno warto wejść, bo jest nisko, a widok jest naprawdę przepiękny. Tu mamy wzgórze Lycabettus, z którego też jest bardzo ładny widok, ale to już na inny dzień, na inny odcinek. Tutaj jest Muzeum Agory. Trzeba tutaj tylko uważać, jak się chodzi, dlatego że te skały są bardzo śliskie. Także bardzo łatwo można spaść. Ja prawie sama przed chwilą się wywaliłam, także okej. Dobra. Trzeba uważać po prostu i założyć wygodne buty. Zobaczcie, jaki tu jest widok. Tutaj jest nasza gwiazda całych Aten, czyli Akropol. Z tej strony wygląda bardzo ładnie, tak pocztówkowo. A z drugiej strony, za drzewem, akurat Akropol w remoncie. Niestety nie mam na to wpływu, ale gdziekolwiek byśmy nie pojechali w czasie tej podróży, to zawsze gdzieś będzie jakiś remont, jakaś renowacja i nie będzie wszystko wyglądało tak idealnie jak na zdjęciach, no ale co zrobić? Szczerze mówiąc, nasze pierwsze wrażenia z Aten nie były zbyt pozytywne, wręcz przeciwnie, nie podobało nam się tutaj, ale z każdym kolejnym dniem, który tutaj spędzamy, odkrywamy nowe miejsca, zwiedzamy inne atrakcje i muszę powiedzieć, że dzisiaj
Mieliśmy naprawdę dobry dzień i widzieliśmy naprawdę bardzo ładną część Aten. Chyba nawet zaczyna nam się tutaj podobać. No, bardzo. Dziękujemy, że spacerowaliście razem z nami po Atenach. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę, zostawcie komentarz, dajcie znać, co myślicie i zasubskrybujcie sobie kanał. Do zobaczenia za kilka dni. Cześć. Pa!